Cześć, ja jestem Maciej, witam na kanale Akustyka. Dzisiaj zaprezentujemy Wam najnowsze modele amplitunerów stereofonicznych Yamaha, a będą to RN600A, RN800A oraz RN1000A. Są to następcy najbardziej popularnych modeli sprzed laty, także jesteśmy bardzo ciekawi, jak wypadają na tle właśnie starszej generacji oraz w ogóle jak wypadają na tle konkurencji w dzisiejszych czasach. Także zabieramy się do pracy, zapraszam do oglądania. Na początku może odrobina historii. Jeżeli chodzi o amplitunery stereofoniczne sieciowe, czyli takie z dostępem do internetu, jest to tak naprawdę trzecia generacja amplitunerów Yamaha. Na samym początku mieliśmy modele RN301 oraz RN500. Miały takie, można powiedzieć, podstawowe funkcje sieciowe, natomiast jeszcze to była generacja przed Music Castem. Kolejna seria to już te właśnie, można powiedzieć, popularne modele RN602, później wyszedł RN402 oraz cała seria została jeszcze uzupełniona o dwa modele. RN303 oraz RN803D. Seria ta w swoim czasie była bardzo rozchwytywana, można powiedzieć, że sama znikała z półek, a wynikało to z tego, że po prostu była bardzo konkurencyjna i na tle innych urządzeń w tych samych pieniądzach, z urządzeń sieciowych, po prostu zwykle Yamaha grała lepiej. I my to też możemy potwierdzić. Jednak tych odsłuchów na tej serii przeprowadziliśmy dziesiątki, jak nie setki, i faktycznie można powiedzieć, że statystycznie wśród amplitunerów sieciowych Yamaha była najczęściej wybierana. Od premiery tamtej generacji mieliśmy jednak sporo przebojów na rynku, m.in. koronawirus, olbrzymie problemy z dostępnościami. W przypadku Yamahy to praktycznie całkowicie zniknęła z rynku. Ilości dostępne były wręcz szczątkowe, przez co te ceny mocno poszybowały w górę. Natomiast to wciąż nie przeszkodziło Yamasze, żeby wciąż być dość pożądanym sprzętem. Nawet w tych wyższych cenach, w niektórych przypadkach wręcz w absurdalnie wyższych cenach, wciąż te urządzenia miały rację bytu i wciąż były, powiedzmy, konkurencyjne. Zmierzając do tego, wciąż były pożądane, wciąż dobrze się sprzedawały. Dzisiejsza seria wprowadza do oferty trzy modele. Mamy RN600, który jest następcą 602, mamy RN800, który jest następcą 803 oraz nowy model RN1000. Jakiś czas temu pojawiła się również nowa wersja w postaci RN2000, natomiast jest to odsłona ze zdecydowanie wyższej półki cenowej, także dzisiaj nie będziemy jej w ogóle omawiać. Na tym etapie można by zapytać, gdzie następca RN303D oraz 402D? Można powiedzieć, że nam ich za specjalnie nie będzie brakować. W praktyce, kiedy klienci do nas przyjeżdżali na odsłuch i chcieli odsłuchać właśnie RN303 lub 402, to siłą rzeczy i tak ta 602 gdzieś tam się pojawiała i tutaj była totalna przepaść w jakości. 602 grał już zdecydowanie lepiej i prawie zawsze się udawało to zrobić w ten sposób, że klient po usłyszeniu jednak decydował się na dopłatę, bo jednak sama barwa dźwięku, plastyka, przyjemność odsłuchu, całokształt był zdecydowanie przyjemniejszy na 602. Mimo że jeżeli chodzi o kwestię parametrów, to nawet ona wydawała się skromniejsza od tych niższych modeli. Natomiast wiadomo, parametry to nie wszystko, liczy się przede wszystkim to, co usłyszymy. Najważniejsze różnice względem starszej generacji zaszły w sekcji cyfrowej. Mamy nowe DAC-i ES Saber, do tego mamy nowy moduł Music Cast. Na pokładzie oczywiście mamy te wszystkie standardy typu radio internetowe, typu Spotify. Sam Music Cast oczywiście wciąż funkcjonuje w takim trybie, że możemy tworzyć sobie multiroom wielostrefowy. Także tutaj te wszystkie najważniejsze kwestie oczywiście zostały zachowane. To, co zostało zmienione, to mamy nowsze Wi-Fi, bo mamy wreszcie 5 GHz, mamy AirPlaya 2, mamy lepszą wersję Bluetootha i to, co moim zdaniem najważniejsze i to, co jest totalnym game changerem, to jest wreszcie Tidal Connect. Za pomocą Tidal Connect możemy wreszcie łączyć się z Yamahą bezpośrednio z apki Tidala, a wcześniej to wszystko się musiało odbywać przez wewnętrzne logowanie do Music Casta. Obsługa bezpośrednia z Music Casta Tidala w mojej ocenie była fatalna, dodatkowo nie umożliwiała ona przewijania utworów, także jak się puściło, tak już musiał lecieć, ewentualnie dało się spauzować, także w tym zakresie moim zdaniem jest to totalny game changer. Omówmy sobie samą budowę urządzeń. Na froncie oczywiście znajdziemy selektor źródeł, mamy pełną korekcję, jeżeli chodzi o basy, soprany, balans oraz loudness. Co istotne, w Yamasze loudness jest stopniowany, to znaczy, że to nie jest tylko on-off, tylko możemy sobie płynnie to środkowe pasmo ograniczać w efekcie loudnessowości, można tak to ująć. Następnie mamy oczywiście pokrętło głośności, mamy również selektor głośników, bo możemy podłączyć dwie pary A i B. Można powiedzieć standardowy zakres, nic tutaj się właściwie nie zmieniło względem starszej generacji. Na przodzie mamy też wejście na mikrofon kalibracyjny, co prawda on nie występuje w RN600, tylko w RN800
RN800 i RN1000 i bym powiedział, że ten mikrofon kalibracyjny w niektórych przypadkach potrafi zdziałać cuda. On nam mierzy odległości od kolumn, on nam mierzy ich natężenie i na tej podstawie wyrównuje charakterystykę i zwłaszcza działa to cuda w momencie, kiedy mamy jakieś nieregularne, trudne pomieszczenie. Całość dopełnia wyświetlacz, który jest w przypadku RN600 identyczny jak w starszych generacjach. W ogóle wydaje mi się, że to po prostu jest ta sama obudowa, tylko troszeczkę się zmieniło wnętrze. Natomiast RN800 i RN1000 no już wygląda dużo bardziej nowocześnie. Mi się bardzo podoba ta koncepcja z tym czarnym paskiem na dole i z OLED-em wbudowanym na dole. Robi to super robotę, bo ten ekran w żaden sposób się nie wybija poza resztę obudowy. Jest tak jakby wtopiony. No wygląda to super. Z tyłu w każdym z modeli mamy klasyczny zestaw złącz, czyli mamy wejścia i wyjścia RCA, mamy wejście gramofonowe, wyjście na subwoofer, oczywiście wejścia cyfrowe, optyczne oraz koaksjalne. Z różnic między modelami to RN800 wprowadza również USB DAC, to znaczy możemy podłączyć nasz wzmacniacz, nasz amplituner do komputera i będzie widzialny jako zewnętrzna karta dźwiękowa oraz dodatkowo model RN1000 wprowadza jeszcze złącze HDMI ARC. Z takich jeszcze różnic pomiędzy RN800 a RN1000, no to tak naprawdę te różnice są bardzo niewielkie. Poza HDMI, poza tym, że RN1000 jest troszeczkę cięższa, bo jest usztywniona obudowa, dodatkowo ma pozłacane wtyki, złącza w sensie, więc no można powiedzieć, że RN1000 w mojej ocenie to taki trochę RN800+, bo brzmieniowo, bebechowo to jest wszystko to samo, tylko jest taki troszeczkę ulepszony. Jeżeli chodzi o samo HDMI ARC, w mojej ocenie nie jest to dla każdego game changer, żeby dopłacać 2000 zł do RN800. Natomiast w wielu sytuacjach, kiedy faktycznie często korzystamy z telewizora i chcemy mieć taką maksymalnie wygodną integrację, no to te HDMI ARC faktycznie jest sporym udogodnieniem tak na co dzień. Dochodzimy do kwestii brzmienia. W internecie już można było się spotkać z opiniami, że nowsze generacje będą okrojone z grania, że to tylko lepsze funkcje, a brzmienie idzie w zapomnienie. No tutaj od razu muszę Was uspokoić, bo nic takiego nie ma miejsca. Przy pierwszych odsłuchach, kiedy sobie porównywaliśmy RN602 z RN600A, RN803D z RN800A, no generalnie odpowiednie modele względem siebie, no to tak naprawdę na pierwszy rzut oka różnic nie dało się wychwycić. To wciąż ta sama dobra, stara Yamaha, czyli brzmienie jest dynamiczne, energiczne, bardziej po tej jaśniejszej, bardziej ostrej stronie mocy, także Yamahy my też zawsze lubiliśmy parować raczej z kolumnami o cieplejszej charakterystyce. Dopiero po takim dłuższym osłuchaniu da się wyczuć, że te nowsze generacje grają trochę precyzyjniej, przestrzeń jest bardziej przestrzenna. Przestrzeń ma więcej oddechu, to znaczy, że lokalizacja wszystkich źródeł pozornych jest bardziej precyzyjna. Mam wrażenie, że nowsze serie grają delikatnie gładziej, nie mają aż tak ostrej góry oraz średnica jakby była trochę bardziej wypełniona. Wciąż to są bardzo subtelne zmiany. Także jeżeli na przykład posiadasz RN602, to przesiadka na RN600A w mojej ocenie jest totalnie bez sensu, bo to jest progres na zasadzie dostanę Tidala i nowsze urządzenie. Nie jest to ewidentny progres taki, który by, myślę, definiował to, żeby warto było wymieniać model na tą samą serię. Natomiast wymiana RN602 na przykład na RN800, RN800A, no to oczywiście już jest zdecydowanie inna historia. Do kompletu dochodzi nam jeszcze RN1000A, natomiast jeżeli chodzi o samo granie, no na papierze coś tam niby ma lepsze przetworniki, coś tam lepiej od RN800A, natomiast no, w naszym odczuciu nie dało się odczuć żadnych różnic w graniu. Może jakbyśmy podłączyli kolumny za, nie wiem, 20-25 tysięcy, to może coś by się pojawiło, no natomiast no, nikt nie kupuje Yamahy, nikt nie kupuje takiego amplitunera do tak drogich kolumn. Podsumowując całość, bardzo się cieszę, że wreszcie Yamahy wracają na rynek. Swego czasu, tak jak już na początku wspominałem, to była bardzo często wybierana propozycja właśnie w tych bardziej ekonomicznych systemach, gdzie dało się złożyć stereo za 5, 6, 7 tysięcy naprawdę bardzo fajnej jakości i mając od razu amplituner, no można powiedzieć kompletny. Wszelkie źródła sieciowe, wygodna aplikacja, wszystko na pokładzie, nic tak naprawdę dodatkowo nam do systemu nie jest do szczęścia potrzebne. Wiadomo, że urządzenia startują z troszeczkę wyższych progów cenowych niż miało to miejsce te 5, 6, 7 lat temu. No natomiast no wiadomo, że wszystko podrożało. Ja uważam, że w tych cenach, które widzimy obecnie, czyli RN600A za 3599 czy RN800A za 5099, to są ceny jak najbardziej ok, to są ceny konkurencyjne, to nie są ceny może jakoś turbo spektakularne, natomiast myślę, że Yamaha wróci na rynek, myślę, że Yamaha wróci z dużym przytupem na rynek. No ja się nie mogę doczekać, aż faktycznie będziemy mieli okazję już przeprowadzić odsłuchy na tych komponentach. Jeżeli chodzi o kwestię
kwestia dostępności, no to one już się pomału pojawiają i faktycznie od najbliższych tygodni już ma być pełna dostępność, także super, że wreszcie nie będziemy się martwić, komu sprzedać, żeby każdy był zadowolony.